Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. W ostatnim odcinku obiecałam Wam pokazać kwiaty piwonii, więc oto i one. Piwonia jest byliną wieloletnią i właśnie o bylinach będzie dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie wiedzieć, które z nich według mnie są najpiękniejsze i które naprawdę warto mieć w swoim ogrodzie, przygotujcie sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Byliny to rośliny wieloletnie, które są niesamowitą ozdobą naszych ogrodów. Świetnie uzupełniają przestrzeń po przekwitniętych tulipanach i czosnkach. Ścięte do wazonów tworzą piękne pastelowe bukiety, a przy okazji są stołówką dla wszystkich zapylaczy. Dodatkowo część z nich wykorzystywana jest w medycynie. Zaczęłam od piwonii i chwilę przy niej zostanę. Jest to bylina wieloletnia, znana jest przede wszystkim ze swojego pięknego zapachu i pięknych, puchatych bukietów. Ale wiecie co? Bowl of Beauty, czyli ta, którą teraz widzicie, nie pachnie w ogóle. Ale jej atutem są oryginalne, dwukolorowe kwiaty i obfitość kwitnienia. W naszym ogrodzie mamy kilka piwonii, ale właśnie ta kwitnie najobficiej i najdłużej. Wydaje mi się, że jest najmocniejsza, ponieważ po ostatnich burzach pozostałe ucierpiały znacznie bardziej niż ta. Również jej szerokość jest dużo większa od pozostałych, choć są w podobnym wieku. A co zrobić, by piwonie pięknie kwitły? Przede wszystkim należy je sadzić nie głębiej niż 5 do 8 cm, bo właśnie ta głębokość sadzenia jest najczęstszą przyczyną braku kwiatów. Piwonia lubi stanowisko słoneczne, najlepiej częściowo osłonięte, a kiedy ma już pąki, koniecznie zapewni jej podporę, aby zachować jej zwarty pokrój. Piwonia początkowo była hodowana w celach medycznych, zresztą jej nazwa peonii pochodzi od Peona, który według mitologii greckiej był lekarzem bogów Olimpu. Zwracali się oni do niego z prośbą o wyleczenie ich ran po wizycie na ziemi. Piwonia biała jest jednym z najstarszych składników tradycyjnej medycyny chińskiej. Korzeń z białej piwonii jest wykorzystywany w leczeniu drgawek, a napar z jego wykorzystaniem uspokaja i wycisza. Stosowany zewnętrznie łagodzi ból stawów. Warto również dodać, że w 1957 roku Zgromadzenie Ogólne stanu Indiany uchwaliło prawo, aby piwonia stała się kwiatem stanu Indiana. I tytuł ten posiada do dziś. A jeżeli chcecie poznać więcej ciekawostek na temat roślin i ogrodów, to już teraz zapraszam Was do subskrypcji. Wciśnijcie również dzwoneczek, dzięki temu nic Wam nie umknie. Kolejną byliną, którą chciałabym Wam polecić, jest ostróżka. Jej pączki tuż przed rozwinięciem wyglądają jak stado delfinów wyskakujących z wody, stąd jej łacińska nazwa delfinium. W Polsce nie ma delfinów, stąd skojarzenia są zupełnie inne. Nasza nazwa pochodzi od budowy kwiatów, którego kształt przypomina ostrogę. Roślinka ta, a raczej roślina, bo jest dosyć wysoka, uwielbia słońce i w dogodnych warunkach potrafi wyrosnąć na ponad 2 metry. I właśnie ta wysokość jest zarazem jej atutem, a jednocześnie słabą stroną, ponieważ jest bardzo krucha i wymaga podpór. W przeciwnym razie złamie się przy najbliższej silnej burzy. Występuje ona w wielu kolorach, począwszy od białego poprzez błękitny, niebieski, różowy, fioletowy po ciemny fiolet i granat. Bardzo ładnie wygląda na tyłach ogrodu, tworząc cudowne, wielobarwne tło dla innych roślin. U nas na przykład rośnie przy pergoli, za różami i przy tarasie.
Jest ona świetną stołówką dla czmieli, pszczół i wszystkich innych bzyczących owadów. Mimo to, że owadom najwyraźniej bardzo smakuje, to dla nas w całości jest trująca. Ostróżka w przeciwieństwie do piwoni nie lubi zbyt długo mieszkać w jednym miejscu. W związku z tym co 4 lata proponują rozdzielać karpę na kilka mniejszych i przenosić je do nowych lokalizacji ogrodu. Przy okazji rozdzielania karpy dotknęłam tematu rozmnażania ostróżek i właśnie ten sposób, przyznam szczerze, jest najskuteczniejszy. I co więcej, gwarantuje ten sam kolor kwiatków co roślina mateczna, bo w przypadku rozmnażania z nasion efekt może być już nieco inny, po prostu zmieszają się nieco kolory sąsiadujących roślin. Czyli dokładnie tak, jak to bywa najczęściej w przypadku orlików i łubinów. Więc nie bójcie się sadzić różnych kolorów obok siebie, a mieszanki mogą Was naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Łubin, tak jak pozostałe rośliny strączkowe, ma magiczną moc. Mianowicie potrafi pobierać azot z powietrza i przez swoje czary-mary użyźnia glebę. Dzięki temu ma on bardzo duże właściwości adaptacyjne i potrafi zaklimatyzować się nawet w mało żyznych glebach, natomiast do szczęścia zdecydowanie potrzebuje dużo słońca i wody. Jeśli chcecie go posadzić w cieniu, muszę Wam powiedzieć, że raczej tam nie zakwitnie. Jeśli chodzi o stanowiska zacienione, zdecydowanie lepiej poradzi sobie orlik, który jest naprawdę mało wymagający. Karpa orlików żyje do 4 lat, ale możecie tego nie zauważyć, ponieważ wysiewa się dosyć intensywnie. Na szczęście nie jest on rośliną ekspansywną. Orliki polecam szczególnie blisko tulipanów, ponieważ zasłonią one usychające liście przekwitających tulipanów i czosnków. A jeżeli chcecie, by Wasze byliny zakwitły ponownie, po prostu nie dopuśćcie do zawiązywania nasion. Chyba że tak jak i ja, trzymacie je specjalnie, by wysiać je w innych miejscach, bądź komuś sprezentować. Do grona moich ulubionych bylin należy również lawenda. Cudownie komponuje na tle różowych róż. W ich akompaniamencie tworzy piękną mieszankę eteryczną. Choć nasza nie jest jeszcze w pełni kwitnienia, to już intensywnie pachnie. Ale pokażę Wam większy okaz, który rośnie niedaleko naszego domu. Jak widzicie, lawenda cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko moim, ale też i pszczół, które produkują z niego pyszny miód o bardzo ciekawym smaku. Jeśli nie mieliście okazji go skosztować, to polecam. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa lavare, czyli myć, ponieważ dzięki swoim właściwościom antyseptycznym i dezynfekującym chętnie po nią sięgano podczas kąpieli. Jest ona jednym z najbardziej wszechstronnie stosowanych ziół. Wykorzystywana jest jako przyprawa do mięs, dodatek do lemoniady. Najczęściej jednak wykorzystywana jest do produkcji olejków eterycznych. Choć nie nadają się do spożycia, to stosowane zewnętrznie łagodzą ból mięśni i stawów, koją również nerwy, a mgiełka z ich dodatkiem polecana jest w sypialni dla osób, które mają problemy ze snem. Zostając przy kolorze fioletowym, chciałabym wspomnieć również o dzwonkach. W Europie można wyróżnić 144 gatunki dzwonków, w tym w Polsce 19, a u mnie w ogrodzie 3. Dzwonki raczej nie należą do roślin, które grają pierwsze skrzypce, ale bardzo ładnie wyglądają w towarzystwie innych roślin, na przykład u podnóża klematisów czy obok róż. Na przykład niziutki dzwonek gargański bardzo ładnie prezentuje się na frontach rabat, jest naprawdę uroczy, ma dużo kwiatków i przy okazji nic nie zasłania. A co wspólnego ma dzwonek z Wenus? Otóż jest na ten temat pewna legenda. Wenus posiadała magiczne lustro, które pokazywało tylko piękne rzeczy. Niestety zgubiła je i wysłała na poszukiwania Kupidyna. Kupidyn je znalazł, lecz upuścił i upadając rozbiło się na miliony kawałków, a w miejscu, w którym upadły, wyrosły piękne niebiesko-fioletowe kwiaty w kształcie dzwonków. Na szczęście my nie musimy tłuc luster i nam wystarczą nasionka bądź rozsady tych uroczych kwiatków. A kiedy wyrosną, część z nich zdobi nasz ogród,
a część można zerwać do wazonu i tworzyć piękny bukiet. I to tyle, moi drodzy, na temat moich ulubionych bylin. A które z bylin są w Waszej ulubionej piątce? Dajcie mi znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek posłuży dla Was jako inspiracja i znajdziecie w nim coś, co i Wam przypadnie do gustu. A jeżeli szukacie więcej ciekawostek na temat roślin czy ogrodowych inspiracji, to oczywiście zapraszam gorąco do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie Pastel Garden. A przy okazji chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zostawiają swoje komentarze. Dzięki tym komentarzom mam motywację do kręcenia kolejnych filmów, ponieważ wiem, że ktoś je ogląda. Do następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!